Cześć, tu Bartek czeka ze strony universalmemory.pl i .com. Jeśli nie przespałeś całej nocy, a może masz po prostu jakiś deficyt snu z poprzednich paru dni, a jednocześnie danego dnia wiesz, że masz jakieś większe wyzwanie, może jedziesz w podróż, może musisz popracować dłużej nad jakimś projektem, ale czujesz, że umysłowo jesteś dętka i jednocześnie sama myśl o wypiciu kolejnej kawy na stacji benzynowej o smaku rozpuszczonej plastikowej butelki powoduje u Ciebie telepawkę i delikatne sugestie ze strony organizmu, że nie jest to najlepszy pomysł. Alternatywą, którą omówię w tym odcinku jest, co zaskakujące pewnie dla wielu osób, kreatyna. Będę nagrywać odcinek już za parę tygodni, taki zbiorowy o różnego rodzaju alternatywach wobec kofeiny i innych suplementach, jak i też, takich bym powiedział, naturalnych podejściach. Natomiast w tym odcinku skupię się właśnie na kreatynie. Nie bez powodu wybrałem ten temat, bo nagrywałem parę tygodni temu popularny odcinek na temat tego, jak spożywanie kawy znacząco ogranicza przepływ krwi w naczyniach mózgowych i jak pokazało badanie za badaniem, również będzie powodować atrofię istoty szarej w mózgu. Po tym odcinku mnóstwo osób stwierdziło, że rzuca kawę i ja też należę do tych osób. Obecnie ten mój post kawowy trwa już mniej więcej miesiąc, ale też niedługo nagram odcinek o tym i obserwacjach. Natomiast w tym odcinku mówimy sobie, jak kreatyna może potencjalnie wpłynąć na zdolności kognitywne, a więc umysłowe, na poziom energii w momencie, w którym właśnie był jakiś deficyt snu, czy na przykład cała nieprzespana noc. Nie zabraknie oczywiście wymienienia, o jakich dawkach mówimy, jakie dawki mogą potencjalnie dać taki efekt. Notabene, jeśli w ogóle ciekawi Cię kreatyna, już nagrywałem parę odcinków o kreatynie na kanale. Polecam odcinek zastosowanie kreatyny poza sportem. Tam omawiam m.in. jak kreatyna jest w stanie pomóc choćby w leczeniu depresji, jako wspomaganie, a nawet u niektórych osób jako samodzielny suplement. I tak naprawdę trzeba cały ten odcinek zacząć od tego, żeby wyjaśnić, jak w ogóle działa kreatyna. Oczywiście pokrótce, żeby było zrozumiałe, dlaczego może dać więcej energii. Generalnie kreatyna będzie przekształcana w organizmie w fosforokreatynę. I właśnie ten związek fosforokreatyna jest w stanie wspomagać tak zwaną resyntezę, czyli ponowną syntezę ATP, więc trifosforanu adenozyny, czyli tej naszej waluty energetycznej w organizmie. Praktycznie cokolwiek robimy, wymaga to tych cząsteczek ATP. Nimi jesteśmy właśnie zasilani. I właśnie fosforokreatyna jest w stanie przekazać jedną cząsteczkę fosforanu ADP, przekształcając to ADP w trifosforan adenozyny, a więc ATP. I tym samym będzie mieć większe stężenie energii. Oczywiście w momencie, w którym będziemy brać większe dawki kreatyny, możemy spodziewać się, że wysycenie w organizmie, jak i również w mózgu kreatyną będzie znacznie większe i tym samym będzie większa stabilizacja poziomu energii w organizmie. Nie trzeba nikomu tłumaczyć, że dieta jest oczywiście niesamowicie ważną częścią utrzymywania czy gwarancji utrzymywania energii na wysokim poziomie. Właśnie dlatego parę słów dla sponsora tego odcinka, którym jest nieustannie Mięsna Paczka. Jeśli jeszcze nie kojarzysz, Mięsna Paczka jest dostawcą mięsa z certyfikowanych ekologicznych polskich gospodarstw, gdzie mięso jest hodowane tak, jak być hodowane powinno wszędzie. Antybiotyki nie są używane na żadnym etapie hodowli, nie są oczywiście też zgodnie z prawem używane żadne boostery wzrostu i tym podobne świństwa. To daje nam gwarancję, że to mięso, które jest mrożone w szczycie świeżości, kiedy trafia na nasz stół, jest najwyższej możliwej jakości. Mięsna Paczka działa w bardzo prosty sposób. Wchodzimy na stronę Mięsnej Paczki, wybieramy uprzednio skompletowaną paczkę albo kompletujemy własną ze wszystkich produktów, które są dostępne w sklepie. 2. Wybieramy, gdzie ma zostać dostarczona. I 3. Cieszymy się dostawą prosto pod drzwi. Jeśli nie zamawiałeś jeszcze z Mięsną Paczką, to z kodem BARTOSZ10 jest 10% zniżki na pierwsze zamówienie. Serdecznie polecam, a my lecimy dalej. Pierwsze badanie pochodzi z roku 2024. Wzięło w nim udział 15 badanych i było to badanie podwójnie zaślepione z grupą kontrolną, placebo i uwaga, zamianą grup badawczych. Czyli innymi słowy, grupa, która dostała kreatynę, potem dostała placebo i nie było wiadomo w trakcie badania, która grupa jest która, i następnie była zamiana, czyli grupa, która dostała placebo, potem dostała kreatynę. W tym przypadku sprawdzano, jak te osoby będą funkcjonować właśnie albo na placebo, albo na kreatynie, w przypadku, kiedy będą spały zaledwie 3 godziny. Czyli innymi słowy, 21 godzin pozostawali tomni,
i 3 godziny mniej snu. Użytkownicy dostawali 0,35 grama kreatyny na 1 kg masy ciała, czyli w sumie przeciętnie większość z tych osób dostawała między 24 a 28 gramów kreatyny jednorazowo. Innymi słowy, dużo więcej niż bierze się przeciętnie. Tak? Jeśli ktoś nie kojarzy, to przeciętnie takie dawki będą wynosić 5 gramów zazwyczaj do 10, jeśli ktoś na przykład robi sobie ładowanie. I okazało się, że osoby, które brały kreatynę przy 3 godzinach snu miały znacząco poprawioną pamięć słowną, miały znacząco poprawioną szybkość przetwarzania informacji oraz szybkość reakcji. I okazało się, że również między innymi właśnie poziomy mierzone tych cząsteczek ATP były bliskie normie, nie były w pełni przywrócone, ale były bliskie. I podsumowanie tego badania brzmiało, że spożycie właśnie takich dawek kreatyny, jeszcze raz od 24 do 28 gramów podczas jednej nocy deprywacji sennej jest w stanie w znacznej mierze łagodzić skutki i metaboliczne, i kognitywne, a więc umysłowe tej deprywacji sennej. Kolejne badanie jest w stanie prawie już kupić piwo w barze w Stanach Zjednoczonych, bo ma już 20 lat. W tym badaniu wzięło udział 19 uczestników, 10 osób zostało przeporządkowane do grupy, która spożywała kreatynę, a 9 osób była grupą kontrolną. Stosowano następujący protokół. Przez 7 dni te osoby, które brały kreatynę, miały fazę ładowania i spożywały 4 razy dziennie 5 gramów kreatyny, czyli innymi słowy przez tydzień spożywały 20 gramów kreatyny dziennie. I następnie poddano te osoby deprywacji sennej, pozbawienia snu przez 24 godziny, czyli osoby te nie spały cały dzień. Następnie poddawano te osoby różnego rodzaju testom. Testowana była pamięć werbalna i przestrzenna, statyczna równowaga, nastrój, poziom katecholamin, a więc hormonów stresu, w tym kortyzolu, reakcje wyboru. Testy były dokonywane przy rozpoczęciu okresu czuwania, a więc te 24 godzin tomności, po 6 godzinach, po 12 godzinach i następnie na zakończenie tego okresu deprywacji sennej. Wyniki były zbliżone do tych, które uzyskaliśmy w pierwszym badaniu. Uczestnicy, którzy brali kreatynę, mieli lepszą równowagę, mieli lepszy nastrój, mieli zdecydowanie lepiej funkcjonującą korę przedczołową, i to było testowane innym badaniem, którego nie wymieniłem, RMG. Ich szybkość reakcji była lepsza, pamięć. Innymi słowy stwierdzono, że te ładowanie przez 7 dni 20 gramów kreatyny jest w stanie znacząco poprawić funkcje kognitywne, jak i nastrój uczestników, którzy potem są poddawani deprywacji sennej, a więc nie śpią cały dzień. Co ciekawe, poziom katecholamin i kortyzolu nie różnił się między dwoma grupami, czyli między grupą placebo a grupą, która brała kreatynę. W badaniu trzecim również zastosowano ten sam protokół, to znaczy było 7 dni ładowania kreatyną po 20 gramów dziennie, natomiast różnica była taka, że tym razem naukowcy stwierdzili, że zobaczą, jak ta kreatyna wpłynie na deprywację senną, która będzie trwać 36 godzin, a więc 1,5 dnia. I wniosek z tego badania był taki, że kreatyna była pomocna, ale już nie tak bardzo jak w przypadku jednego dnia niespania. Wniosek był następujący. Przy dłuższej 36-godzinnej deprywacji kreatyna wydaje się wspierać głównie złożone funkcje wykonawcze, natomiast nie poprawia prostych reakcji ani równowagi. Niemniej trzeba zaznaczyć, że jak na 1,5 dnia niespania, co wiadomo, że rzeczywiście daje w kości kognitywnie, wciąż jest to bardzo fajny wynik. I oczywiście nie ma też mnóstwo osób, która świadomie będzie nie spać 1,5 dnia. Najczęściej jednak organizm poddaje się zdecydowanie wcześniej i jest jakaś minimalna drzemka przynajmniej, nawet jeśli ktoś ma kłopoty z zasypianiem. Łopatologiczne podsumowanie jest oczywiście takie, że jeśli zdarzyła Ci się jakaś nieprzespana noc, to warto zastosować potencjalnie, eksperymentalnie większą taką dawkę kreatyny, szczególnie jeśli wiesz, że kreatynę ogólnie znosisz dobrze, nie masz żadnych tam rozstrojów jelitowych i tym podobnych. Jeszcze raz te dawki kreatyny, które miały skuteczność w tych badaniach, to było 0,35 grama na 1 kg masy ciała, czyli 24-28 gramów u osób, które ważą między 70 a 80 kg. Można to oczywiście przeliczyć na siebie. I oczywiście, żeby było jasne, inny protokół to było ładowanie kreatyną. Nie jest to, wydaje mi się, szczególnie praktyczne, no bo przecież nikt nie planuje z miejsca, że za tydzień czy za 2 tygodnie nie będę spać całą dobę. Jeśli coś takiego się zdarzy, to oczywiście taki protokół będzie mieć sens, ale większość osób po prostu z jakiegoś powodu nagle nie przesypia nocy, bo jeszcze raz, często jest jakieś wyzwanie, obowiązek, może silny stres. Wtedy kreatyna w takich dużych dawkach może pomóc. Dzięki serdeczne za zostanie ze mną, wysłanie tego odcinka i pytanie dla Was. Czy jeśli nie testowałeś jeszcze tego, zamierzasz przetestować w najbliższej przyszłości, jeśli zdarzy się taka nieprzespana noc, a
Jeśli testowałeś już to rozwiązanie, to daj znać po prostu innym, czy rzeczywiście się to sprawdziło, jak się czułeś. Jak zawsze będę obecny jakąś tam dłuższą chwilę w sekcji komentarzy. Jeśli macie do mnie jakieś pytania, to oczywiście dajcie znać i postaram się na nie odpowiedzieć. Jak zawsze polecam swoje flagowe kursy Experts Incubator, jeśli chodzi o postanowienia noworoczne, oczywiście między innymi, mam nadzieję, dotyczące nauki. Experts Incubator, a więc kuźnia ekspertów, pokazuje, jak samodzielnie opanować dowolną dziedzinę od A do Z, jak zapamiętywać informacje, tworzyć głębokie ich rozumienie, wdrażać je w praktykę. Idealne dla uczniów, studentów, osób, które chcą się dobrze uczyć i czerpać z tego benefity, dla osób, które mają świetną pracę, ale potrzebują podnieść jakoś swoje kompetencje, aby uzyskać podwyżkę czy awans. Dla osób, które swojej pracy nienawidzą, już ją rzuciły albo zamierzają. Kurs pomaga stworzyć sobie plan nauki, oczywiście przyswoić informacje, żeby zdobyć nową pracę, szczególnie w tej paskudnej, jeśli chodzi o rynek pracy, erze sztucznej inteligencji. I na końcu dla osób takich jak ja, może ty, które nienawidzą tracić czasu na nieskuteczną naukę i widzieć, że mimo, że czytamy i słuchamy, to po prostu nic prawie nie zostaje w głowie. Kurs Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuje, jak opanować dowolny język samodzielnie. Kurs jest w pełni uniwersalny, a więc można go zastosować do języka niezależnie od tego, z jakiej rodziny języków pochodzi, aby przestać wydawać non-stop pieniądze na szkoły językowe, korepetytorów, fiszki, podręczniki, aplikacje i tym podobne wynalazki. Na końcu kurs o 1 włos za daleko, gdzie z kolei pokazuje, jak zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe zarówno u pań, jak i u panów, jak diagnozować i tym samym zwalczać telogenowe wypadanie włosów, ten stan, kiedy włosy wypadają bardzo często szybko i garściami, oraz jak walczyć z różnego rodzaju uporczywymi chorobami skóry głowy, takimi jak choćby upierdliwy łupież. 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu pod filmikiem, żeby nie spędzić czas również po wysłuchaniu tego odcinka. Pod nimi bonusowa ciekawostka dotycząca tego odcinka, a pod tym wszystkim literatura naukowa, na którą się powoływałem w tym odcinku. Z kolei w opisie znajdziesz oczywiście linki do różnego rodzaju urządzeń, suplementów, które polecam, moich kursów, ale również link do mojego newslettera. Tam z kolei można wprowadzić swój adres mailowy i wysyłam artykuły związane z drugą częścią mojej działalności, no więc poprawa produktywności, poprawa pamięci, właśnie nauka języków obcych. I na koniec, jeśli spodobały Ci się wszystkie informacje, które wymieniłem w tym filmiku, można je ściągnąć w formie łatwo dostępnych fiszek elektronicznych. Ta opcja jest dostępna dla patronów kanału. Patronat kosztuje 40 zł miesięcznie. Jeśli ktoś ma ochotę, może zapisać się nawet na 1 miesiąc i ściągnąć sobie fiszki do tego odcinka i ponad 190 poprzednich. Dodatkowo dla patronów dostępne jest forum prywatne, gdzie można mi zadawać pytania, jeśli ktoś ma jakieś palące pytania, ponieważ moja aktywność na YouTubie jest obecnie znacząco ograniczona, jeśli chodzi o odpowiadanie. I również sekcję badanie tygodnia, gdzie raz w tygodniu opisuję najciekawsze badanie tygodnia, które wpadło mi w ręce. Jeśli komuś brakuje różnego rodzaju dodatkowych ciekawostek naukowych, często bardzo praktycznych, trzeba powiedzieć. Dzięki jeszcze raz za wysłanie tego odcinka i do zobaczenia za parę dni w następnym.